Witam. Oczywiście, że tak. Tadeusz odjechał. Zrobiliśmy burzę mózgów. Mnóstwo pytań, mnóstwo zagadnień. Niektóre zagadnienia Państwo oglądali, ale niektórych nie, dlatego że były zbyt intymne, powiedzmy, albo nieteatralne. Zresztą jeszcze jedno nagranie będzie związane właśnie z pracą Tadeusza i te działania wszystkie, które się wokół nas się dzieją, to co żeśmy rozmawiali o szkole, a właściwie o naszej nauce, naszej wiedzy i profesorze Leszku Weresie. Mieliśmy się spotkać, ale tak się stało, że nie spotkaliśmy się. Powodem numer jeden, który odszedł, że nie miał czasu, po prostu za krótki czas był do realizacji tych planów. Ale mam nadzieję, że spotkamy się, porozmawiamy o dawnych czasach, o dawnej sytuacji i dzisiejszej właściwie astrologii. I niedługo spotykam się z następną osobą z naszego grona i będziemy tak się spotykać, nie ze wszystkimi oczywiście, ale z osobami, które ja uważam za bardzo wartościowe, albo też po prostu trzeba pokazać. Pokazać dlatego, że warto, to jest jedna rzecz. Dwa, że wiedza, którą obejmuje królewska wiedza, jest wiedzą wszechobecną w każdej dziedzinie. Właśnie Tadeusz jest wielkim wyznawcą biodynamiki. Biodynamika wkradła się do przyrody i do rolnictwa i jest integralną częścią tego całego działania. I chyba najważniejszą z tych wszystkich, powiedzmy, sztuk interpretacji astrologicznej, bo to trzeba przyznać, że to jest wszystko tylko wyłącznie interpretacja. I w jaki sposób ją reprezentuje osoba, która o tym mówi, czy szerzy tą wiedzę, to jest bardzo ważne. No i oprócz tego w biodynamice, co tu ukrywać, ale jest rezultat. Siejemy i zbieramy. I plony są troszeczkę dla laika szokujące, dla nas niezupełnie. Jeszcze do tego dochodzą jeszcze inne technologie, które są poza, żeby te plony były coraz większe, coraz bardziej wspaniałe, coraz bardziej doskonałe. Ja nie mówię tutaj o chemii, którą by można było mnie zarzucić w tej chwili. Bo pan myśli o chemii. Nie. Są jeszcze sposoby, o których też będziemy mówić, ale przyjdzie na to czas, wtedy będziemy mogli dyskutować, wtedy będziemy mogli o tym mówić, ale to będzie w obrazie offsetki. W tej chwili jest to możliwe, oczywiście, że tak, ale koledzy nie mają zbyt wiele czasu, bo teraz jest ten okres wegetacji, to dlatego, ale lada moment postaram się, że się tutaj zjawią i będziemy referować tematy poszczególnych tutaj bardzo istotnych spraw, co jest bardzo istotne, bo biodynamika daje ogromne możliwości. Zresztą tutaj trzeba przyznać, że w pewnym momencie świadomość tego wszystkiego, co się dzieje, jak to wygląda, jest bardzo istotnym. Powodem jest umiejętność zrobienia właściwie z niczego coś, co jest bardzo istotne, co daje nam w pewnym sensie możliwość zasadzenia jakichś tam
przypuśćmy roślinę i ta roślina w pełnej okazałości odda nam to, że została w odpowiedni sposób wykorzystana. Czyli ta wegetacja tej rośliny jest całkowicie opanowana poprzez system planetarny, tak to nazwijmy. To też z koleżanką, która może jutro postaram się troszeczkę nakreślić ten temat, bo ten temat jest tematem rzeka, następnym bardzo potężnym tematem, to równym, no, jakby nie było, to jest gospodarka żywnościowa i trzeba przyznać, że jest właściwie 10. częścią na przykład gospodarki światowej, tak? Czy nawet można by było powiedzieć 1., a nie 10. Ale przypuśćmy w założeniu, w moim takim działaniu astrologicznym już będzie 10., czyli mamy dokładnie od barana do jakiegoś tam znaku, bo zresztą co tu ukrywać, że zbiory są właściwie w 6. sektorze, a 7. i 8. i 9. stanowi zabezpieczenie tych i także cała historia, która jest związana z Oziminą chociażby, tak, jeżeli patrzymy na 10. sektor, czyli to, co już jest ta pokrywa śnieżna i pod spodem jednak jest życie i to życie jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne w naszej gospodarce na przykład. Dzisiaj właściwie Ozimina stanowi, no co tu ukrywać, ale prawidłowo jest to 100% tego zboża, które zbieramy, bo pierwsze zboże, no najlepiej kiedy jest ozimina, bo ona pierwsza zaczyna wegetować i potem jeszcze możemy coś tam wykonać. Ale zostawmy ten temat, bo ten temat jest historią. Następną, którą bardzo chętnie omówię, ale to omówię z kolei z rolnikami, którzy to robią, którzy zajmują się także no w pewnym sensie biodynamiką, chociaż bardzo często nie wiedzą o tym, że jest to biodynamika, bo dzisiaj dużo dziedzin, dużo tej astrologii zostało rozproszone i w bardzo brutalny sposób. Nawet nie orientujemy się, że ona może istnieć, że ona może funkcjonować w taki, a nie inny sposób i to jest bardzo charakterystyczne z powodu cech. To jest reforma szkolnictwa, którą zaproponował Hugo Kołłąta i cała ta grupa, ja zresztą do niego mam największą pretensję. No i potem między innymi, co tu ukrywać, ale XIX wiek, przełom XVIII-XIX, czyli powstanie fabryk, manufaktur i stworzenie właściwie finansów i w ten sposób zlikwidowano astrologię i zlikwidowano tą wiedzę, którą dzisiaj nazywamy wiedzą kościelną czy tą jezuicką, bo trzeba przyznać, że Mikołaj Kopernik był przecież kapłanem. Heweliusz też chylił się ku temu. Giordano Bruno, czy wszyscy ci, którzy zajmowali się królewską wiedzą, między innymi, czy też, jak niektórzy zaraz powiedzą, astronomią. Nieprawda, nie było żadnej astronomii wtedy. Wtedy była jeszcze astrologia. Ta wiedza dopiero, astrologia dopiero wtedy rozpoczynała swoje jakby pląsanie. Jeszcze zupełnie nie. A zresztą komu przeszkadza, na przykład mnie bardzo bawi, kiedy w Egipcie mówi się, że tam byli astronomowie. Nie, tam byli astrolodzy, którzy przewidywali przede wszystkim wylewy Nilu i te wszystkie rzeczy, o czym opisuje fantastyczny opis jest w Faraonie, w tej powieści, i którą warto bardzo przeczytać, bo to jest zamach właśnie
dzięki królewskiej wiedzy, dzięki temu na system państwowy. I z tego no, trzeba być w pełni świadomym, że takie rzeczy istnieją, dlatego Faraon przeszedł do literatury światowej i zrobiono mnóstwo filmów, zresztą nasz film jest doskonały. I to wszystko, co się dzieje tutaj, jak to wygląda, jak to prosperuje, to jest bardzo ważna historia i bez tej historii nie byłoby świadomości człowieka, bo jednak niektóre środowiska z tej wiedzy korzystają i to w bardzo dokładny sposób. Mało, że dokładny, to jeszcze bardzo w charakterystyczny sposób dla nas, czyli umiejących albo znających mechanizm astrologii. Zresztą zupełnie szczerze, przyglądając się pewnym historiom, które tutaj czasami głoszę, przeważnie na wykładach, że pewne ruchy są związane z astrologią, bo zawsze jest ten początek, który jest zawsze baranem. Potem jest ten okres przygotowawczy, czyli tego byka, jak to formować, czy jakie są narzędzia, czy sposoby, bo to jest mnóstwo interpretacji tutaj w tym momencie byka. I potem jest właśnie ten okres bliźniąt, który daje nam rozgłos, też tą falę uderzeniową, która daje tą chęć, czy dalej produkować, czy też nie. I później wchodzimy właśnie w system raka, czyli tej manufaktury takiej domowej, programowania tego i nareszcie musimy ustalić typ handlu, czyli właściciela, czyli to sprzedać, czy też to zorganizować cały ten tutaj lwi sposób, który będzie właśnie za parę dni i wejdziemy w słynnego lwa i lew pokaże nam, jak to wygląda. I też będziemy zupełnie inaczej mówić, zupełnie inaczej spoglądać na wszystkie historie. Powodem tego jest przede wszystkim sposób myślenia. To jest numer jeden, sposób myślenia. Drugą rzecz, jaka jest najbardziej istotna, to jest umiejętność bycia przede wszystkim sobą, bo jednak boimy się pokazać, jednak boimy się podjąć decyzji, jednak boimy się tej rzeczywistości, o której my żeśmy rozmawiali bardzo często z Tadeuszem tutaj, dlatego że lęk przed nowym obrazem, nową rzeczywistością jest nam albo nieznany, albo zupełnie nie chcemy poddać się reżimowi nowemu sposobu myślenia, który właśnie jest tą epoką wodnika, właśnie jest tą epoką i poddajemy się klakierom głupoty, kompletnie klakierom takiej głupoty, którzy gdzieś tam usłyszeli coś, ale jak to się mówi, że tak, wiedzą, że dzwoni, ale nie wiedzą, w którym kościele. A tutaj właśnie to jest ten problem, że to jest powolny system wprowadzania. To, co żeśmy rozmawiali o Faraonie, to był nagły system i ten nagły system do tej pory nie obudził się. Egipt jest nadal w jakimś systemie nostalgii i tylko kruszeniu wielkich dzieł, jakie są, piramidy, chociażby ten Sfinks, na którym są ślady wody i nawet nie potrafimy wytłumaczyć, skąd one są, chociaż wiemy, że to jest te 40 czy ileś tysięcy lat, a to jest bardzo proste wyliczenie. Możemy się cofnąć, wiemy, że epoka tutaj znaku trwa mniej więcej rok ten platoński 2,5 tysiąca i możemy tymi 2,5 tysiącami, więc mieliśmy ryby, był baran, był przed baranem byk, potem po byku mamy bliźnięta, potem jest rak, potem następnie zgubiłem się, ryby, baran, byk,
bliźnięta, rak, lew i panna. Tak, proszę, 7 paluszków. 7 paluszków po 2000 lat. Ile? 14 000 lat wstecz. Teraz, jeżeli zapytamy się geologów, okazuje się, że 14 to jest troszeczkę więcej, ale mówmy o 14 000. Jest moment, gdzie faktycznie na Saharze była zieleń. To mówi mapa Pireusa, mówią wiele rzeczy, którą posiadał Kolumb. I to wszystko musimy wiedzieć, bo inaczej nie wiedząc o tym, budujemy świat, ten świat, który przed nami jest, bez znajomości świata, który był za nami, tworzy to, że no, ta wielka powieść staje się realistyczna i jakiekolwiek działanie tworzy to, że będziemy klękać na kolana przed jakimś takim czymś, co w ogóle nie istnieje, co jest wielką głupotą i Sfinks nagle ożywa w świadomości, ale Sfinks jako nie wiadomo co. I teraz te piramidy i ta cała kultura egipska, która była wspaniałą kulturą, bo o niej tyle wiemy, co nic nie wiemy, właściwie to tyle, co brudu za paznokciami, bo mamy jeszcze dużo do pytań, a przecież ta kultura trwała bardzo długo, wbrew pozorom. I teraz, czy jesteśmy świadkami likwidacji tej kultury, która teraz istnieje przez tak zwany kolor, ten, który tutaj dookoła nas istnieje, i działania nieumiejętne, bo z tego wynika, że tak. No więc mamy realizację planów tak zwanej beznadziejności, umiejętności, niefrasobliwości, właściwie znajomości fizyki, biologii, chemii, arytmetyki już nie mówię, bo to jest zupełne, bo każdy matematyk umie obliczyć, ile jest powietrza w powietrzu, ile jest świadomości w świadomości, a tutaj idziemy dokładnie linią w dół, o czym mówią, ponieważ my wbrew pozorom o rany, Polacy jesteśmy dosyć i to bardzo wykształceni, lepiej jak inne narody poprzez matematyczną szkołę lwowską, tak, ten typ myślenia. Oprócz tego dało to stworzenie Doliny Krzemowej, którą, no, jeżeli ktoś nie wie, no to niech przeczyta sobie w Wikipedii. Potem następnie w tej chwili umiejętność stworzenia jeszcze innych wynalazków, chociażby takich jak tutaj pana Kudelskiego na zapis magnetyczny, magnetofony, które w każdym radiu i w każdym studio, jeżeli go nie ma, to właściwie nie możemy mówić o zapisie muzycznym. A oprócz tego jeszcze mnóstwo innych wynalazków, które wyszły z tego narodu, a w rzeczywistości no w tym mieście mieszkał pan, który miał firmę Wrangler i najbardziej lubiane przez mężczyzn spodnie, i to trzeba przyznać, że tutaj niedaleko na Piotrkowskiej mieszkał. I najwspanialszy muzyk mieszkał tutaj po jednej stronie, mieszkał pan Rubinstein, a po drugiej stronie mieszkała pani profesor Hesse-Bukowska, która była pierwszą laureatką w pierwszym chopinowskim konkursie. To też jest bardzo ważne i wspaniałą pianistką. I od tego się rozpoczęła cała sztuka, o którą teraz też można by dotknąć astrologicznie, bo jest ta muzyka niebieskich sfer i nie tylko. I wielu muzyków dotknęło chociażby
Symfonii Jowiszowej, jeżeli ktoś wie. No i kończę z tym, zapraszam na jutro. Jutro będziemy dalsze historie, jeżeli jutro będę miał czas. Już z góry mówię, że nie. A z Tadeuszem żeśmy się rozstali na krótki okres, ale z Tadeuszem żeśmy dogadali się tak, żeby w offsetce on był jednak, mimo tej odległości, był w tym jednym kwadraciku, a ja w tym drugim kwadraciku i żebyśmy mogli konferować, może jeszcze trzeci kwadracik powstanie albo czwarty kwadracik powstanie i wtedy będzie już pełnia wiedzy, nie tylko astrologicznej, ale także tej, którą się zajmuje Tadeusz na co dzień, czyli tej, której wykłada. I to bardzo bym chciał i o to proszę każdego, kto jest, bo wtedy zbliżamy się do urzeczywistniania tej wiedzy królewskiej, mimo to, że jej nie widać, mimo że jej nie dotykamy, nie rozmawiamy o niej, ale w tej całej historii jest. Zresztą ten film, który powstanie albo dzisiaj, na pewno będzie dzień wcześniej, czyli dzisiaj opublikuję go, z tej interpretacji pewnego wydarzenia, które radzę obejrzeć sobie 2 razy albo 3 razy, bo będzie łatwiej zrozumieć to, co teraz mówię i to, co będzie, jaka będzie przyszłość. No cóż, zostawiam Państwa w pełnym rozsądku ciekawości, to jest numer 1. Bardzo proszę o te łapki, bardzo proszę w te wpisy jakieś, bo one mnie jednak pozycjonują. Też lada moment zaczniemy, ale to jeszcze z chwilą, właśnie dzisiaj rozmawiałem z Dawidem, ale jeszcze mamy czas, dlatego że no trudno, są jakieś reguły astrologiczne, które trzeba przestrzegać. Ja 2 reguły przepuściłem, bo mówiłem, że już będziemy lada moment i tak było, ale po prostu nie wyszło z powodu właśnie kupna tej kamery, bo okazuje się, że no co tu ukrywać, dzisiaj kupić cokolwiek mówi się, że jest. Tylko jak się przychodzi do sklepu mojego ulubionego, w którym zawsze robię zakup, okazuje się, że nie ma. A jeżeli w jakimś sklepie było, to było o ileś set złotych drożej, kiedy no, nie chciałbym kupować zawsze to, co najdroższe, ponieważ nie jestem pewien, czy to jest najlepsze, tak? A to jest to samo, czyli różne rodzaje marży. Musiałem wybrać ten sklep i o dziwo wybrałem ten, stało się tak, po wielkiej penetracji, która trwała równy tydzień, wszystkich możliwości sklepów w tym samym sklepie, w którym kupiłem poprzednią kamerę, tą tak zwaną 1, bo to jest 3. No ale ta 3, tutaj Dawid mnie dzisiaj bardzo pochwalił za dźwięk, który jest. Ja nie wiem, dlaczego niektóre osoby mówią, że jest za cicho. Nie umiem odpowiedzieć, ale proszę dawać te sygnały, proszę pisać. Faktem, że jak się rozmawia tutaj, ten mikrofon zbiera to całe otoczenie i faktycznie, ale ja już na to wpływu nie mam. Mógłbym ten mikrofon bliżej powiesić, ale chciałbym, żeby jednak była ta akustyka przestrzeni, tej plastyki przestrzeni. To jest bardzo ważna rzecz i umiejętność też sformułowania tego całego i zbudowania, ale staram się jak najbardziej wyciągnąć tutaj to, żeby Państwo słyszeli, to jest ten numer 1, 2, żeby to było w miarę plastyczne i no takie przyzwoicie dociągnięte do tego, a nie innego działania, a ja już Państwa żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i unoszę się, odchodzę gdzieś w dal. Do jutra. Do zobaczenia. Z Bogiem.